No, jakość jest porażająca. Ale za to dźwięk jest dobry. No. Do 7. pokolenia, czyli to, co jest w łonie matki, również przed poczęciem ma ogromne znaczenie. Wzorce, przekonania, traumy, lęki. To wszystko może się zapisać w naszej matrycy. Sobie na życie pełną piersią, ponieważ przed nim ktoś umarł, więc nie ma prawa tak jakby żyć. To o tym mówi też. To jest. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Anetko. Ponownie. Tak, no, my tak sobie pijemy herbatkę z kawką już od jakiegoś czasu, ale teraz nagrywanko idzie, akcja, scena pierwsza. O proszę, jakiś się podświetla więcej o nas, dziękujemy. W ogóle to Jose poinstruował mnie o tym, co można mówić podczas nagrywania, czego lepiej nie wspominać. Aha, okej, to czego lepiej nie wspominać? No, podczas właśnie pojawiło się na przykład wyświetlenie tego, czego nie powinno być słownie wypowiedziane. Ciekawe, nie wiedziałam. No widzisz, no to wspaniale, no to uczymy się Także cały czas. Tak, także o tym nie wspominamy, ale wyświetlamy. I zarażamy ludzi radością, no dobra. No tak, ale ja muszę jeszcze trochę, patrzcie, jeszcze trochę mam kawy, jeszcze trochę mam, pokażę, jeszcze trochę nie polała na laptopa, a ty masz jakieś zielone takie. Tak, mam zieloną herbatkę. Ty lubisz się dzisiaj zielonym dostrajać i ona brązowo, nie wiem czemu, no ale dobra. Mi się brązowy tylko z jedną kojarzy, przepraszam. Mnie też. Ale to jest kawa, pyszna To kawa. jest zły kierunek, nie idźmy tam. Nie, to jest pyszna kawa i jeszcze ta intensywna z Kolumbii, co przywiozłyśmy z pierwszych negocjacji. Ach, wspaniale, no to masz pyszną Taka Kolumbię. mocna, wulkaniczna, ona jest taka no i taka właśnie czuję. I ona ma ten posmak taki na końcu kiwi, to jest ta? Ten Piemonte? Tak. Coś takiego. No to była po prostu najlepsza kawa, jaką w życiu piłam. No jest ciekawa, Smak jest wielowymiarowy. Ale może zaczniemy. My mamy taki wspaniały slow motion, ponieważ jest dzisiaj piękny pierwszy, czyli kolektywnie zaczynamy coś, jest nowy początek. No i dlatego takie sobie pozwoliliśmy na slow motion, no nie? Tak, ja się czuję taka trochę slow. No ty się czujesz slow, a ja się uczę właśnie pozwalać sobie na jeszcze większe slow, jakby jeszcze bardziej słuchać właśnie ciała, co ma do powiedzenia i jak chce, żeby to było, nie w presji, a właśnie w takim poczuciu spokoju i harmonii. Tak, i ten początek to jest to, co w sumie ostatnio obiecałyśmy, relacje. No i pierwszą relację, jaką budujemy, czyli moment poczęcia albo nawet przed poczęciem, bo o tym dzisiaj trochę chciałyśmy poopowiadać. O poczęciu, o okresie prenatalnym. Tak, ja chętnie podzielę się przykładami nawet z własnego doświadczenia, ale tutaj, proszę, bardzo szybko, z niewiadomych powodów bardzo szybko rozładowała mi się tutaj bateria i teraz mam do wyboru, albo wyłączę mikrofon, albo wyłączę kamerę. Nie wiem, jak to się stało, coś się mojemu laptopowi podziało, więc zdecydujemy, no najlepiej nic, ale nie mam przejściówki niestety, więc z czegoś muszę zrezygnować. Może spróbujemy tak, że odłączę kamerę, bo dźwięk będzie lepszy i zobaczymy, jak będę wyglądać i to wspaniałe tło złote za mną na laptopowej kamerze. Dobra, Anetka? Takie mamy właśnie pierwszy, spróbujemy. Ja wyciągam kartę 9 żyć, więc ryzykujemy. Jest to pierwsze. Czekaj,
Czekajcie chwilkę. To jakby Tak. ci nie ma. Ja wiem, ja jestem cały czas, muszę wybrać kamerę, daj mi chwilkę. I tą kamerę tu mam. Proszę bardzo. No, jakość jest porażająca. Ale za to dźwięk jest dobry, no Coś za coś. coś za Może coś. złotą koronę na głowę załóżmy, żebyś taka była bardziej świetlista. To ale musisz Josę poprosić, żeby mi tu dorobił. Coś się wyrabiasz, ten obraz się tak, wiesz, próbuje stworzyć lepiej. No dobrze, Okay. wybieramy dźwięk. Czekaj, a może wystarczy, słuchaj, może wystarczy przetrzeć kamerę, co? Poczekaj. O, tylko wiesz co jest jeszcze? Mamy takie odbicie w twoich okularach tego. Właśnie, chyba ty widzisz to, że ci się odbija. O, jak tak masz twarz, to tak to jesteś jak ten, jak... także nie wiem, czy chcemy tej niebieskiego ekranu. O, no i tak jest najlepiej. Teraz ci widzimy. No dobra, to może być bez, nie wiem na ile to, no okej. Jest dobrze? Jest dobrze. Słyszymy dobrze. Najwyżej później zamienimy obraz na dźwięk. Okej. Ale piękny ten pierwszy, no nie? Tak, ale myślę, że będzie dobrze. To co, lecimy z tematem, Anetka. Lecimy. O ile można powiedzieć, że to jest lecenie, bo raczej dusza ląduje, prawda, i ucieleśnia się w którymś momencie, więc raczej to jest wylądowanie niż lecenie, ale tak, może startujmy. Anetka, no to może ty zacznij. No tak, obiecaliśmy dzisiaj powiedzieć coś więcej o tej relacji z dzieckiem. Relacja z dzieckiem to, tak jak już wspomniałaś, to jest temat tego okresu prenatalnego, ale bardzo dużo dzieje się w sumie już podczas poczęcia. Nie tylko dla nas, jako rodzicieli, stworzycieli, ale również dla tego dziecka, w jaki sposób zostało stworzone i przywołane na ten świat. Wiecie, to czym chcemy się tutaj też posiłkować, to może powiemy, to chcemy się posiłkować też psychobiologią, bo obydwie ukończyłyśmy akademię u pani M. I z własnego doświadczenia, bo to już jest, Paulinko, ile lat? Prawie 10. Ty wiesz, że to jest 10 lat prawie? 2,16. Ja pierniczę. To było tak dawno temu. Bo przez te 10 lat mogłyśmy sprawdzać sobie tą psychobiologię, która przez innych zwana jest biologią totalną, czy tam recall healing. Jak faktycznie ma się to w życiu i ile z tego no, sprawdza się w rzeczywistości, więc no, sprawdza się. Większość się naprawdę sprawdza. Jest to bardzo fajne narzędzie, żeby popatrzeć na siebie i na swoje życie. I to narzędzie chcemy też dzisiaj troszkę Wam przybliżyć właśnie przy tej relacji z dzieckiem, czyli jak ta relacja z dzieckiem się zaczyna. Bo to jak dziecko, jak ten akt miłości powołuje do życia, to ma to ogromne znaczenie potem, jak to życie będzie się kontynuować, gdy już to dziecię przyjdzie na świat. Także poczęcie ma znaczenie. Kiedy to poczęcie ma znaczenie? Słuchajcie, zawsze ma to poczęcie znaczenie, czy nawet cały okres prenatalny w sytuacji, kiedy jest coś, co nas niepokoi u dziecka, albo jest coś, co niepokoi w sensie, że chcielibyśmy dziecku pomóc, bo nie ma co podchodzić w ogóle do żadnej z metod na zasadzie, bo to jest, teraz stosuję, tylko zmagam się życiowo z czymś, czyli na przykład w relacji z dzieckiem, czemu na przykład moje dziecko, nie wiem, gubi rękawiczki zawsze, czemu moje dziecko nie lubi takich smaków, dlaczego moje dziecko jest niecierpliwe. Paulinko, jak Ci przychodzą jakieś pomysły, to mi tutaj wrzucaj. Czyli takie podczas wychowywania dziecka
my widzimy te jego naturalne predyspozycje. I te jego naturalne predyspozycje, one właśnie wynikają w bardzo dużej mierze z tego pierwszego momentu powołania na świat, czyli z tego poczęcia. No i bardzo dużo dzieje się w tym okresie od poczęcia do narodzin. Same narodziny są też ważnym momentem. No i ten pierwszy rok życia dziecka, który tak naprawdę, cały ten okres, który teraz powiedziałam, buduje taki plan, który potem to dzieci będzie odtwarzać. To jeżeli ja mogę tu, Anetko, dopowiedzieć, no to ja może też tutaj dopowiem. Och, pięknie nam ptaszki śpiewają. Może ja też dopowiem, że dzisiaj już nauka nawet wspomina o tym, że my dziedziczymy do 7. pokolenia wstecz i o tym pięknie mówi epigenetyka i to też jest ważne, żeby tutaj może napomknąć, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to może tą wiedzę zgłębiać, dlatego że wiedza dla mnie to jest świadomość, bo mając wiedzę i świadomość możemy zupełnie inaczej podejść do swojego życia, do budowania relacji, do zrozumienia natury rzeczywistości. Dziedzicząc do 7. pokolenia, czyli to, co jest w łonie matki, również przed poczęciem ma ogromne znaczenie. Wzorce, przekonania, traumy, lęki, to wszystko może się zapisać w naszej matrycy i ma ogromne znaczenie. I może tak nawet na takim przykładzie, być może te przykłady będą no nie takiego najlżejszego kalibru, bo takie przychodzą, jednocześnie dzieląc się własnym doświadczeniem, ale myślę, że one pokażą w taki bardzo prosty sposób, jak te programy pięknie funkcjonują. Jeżeli na przykład przed poczęciem doszło do poronienia, tak, czyli mama poroniła dziecko i później jest kolejne poczęcie, to dziecko poczęte i urodzone ma w sobie zapis, oczywiście jeżeli nie było takiej świadomości, nie było pracy z tym mamy, prawda, świadomej pracy z płodem i później z dzieckiem, to pojawia się zapis, w którym dziecko nie ma prawa żyć. No i to się może objawiać przez całe życie, że bardziej jest ku śmierci niż ku życiu, czyli nie pozwala sobie na życie pełną piersią, ponieważ przed nim ktoś umarł, więc nie ma prawa tak jakby żyć. To o tym mówi też system rodowy. My może takie wrzutki dajemy, ale też po to, żeby zainspirować. Nie jesteśmy tutaj w stanie jakby wszystkiego tego, czego nauczyłyśmy się przez ostatnie 10-12 lat, ale też to mamy potwierdzone w praktyce, nie jesteśmy w stanie tutaj tego przedstawić. Więc to jest coś, co później dziecko, tak jak Anetka powiedziała, realizuje. Ma to zapisane w tej matrycy urodzinowej, czyli w takim, powiedzmy, zestawie wzorców bazowych na to wcielenie. Tak, super, że to wspomniałaś, bo ja myślę, że każdy ma taki przykład w rodzinie. Często, no dawniej, bo teraz to już się może o tym mówi, ale dawniej, tak powiedzmy z naszego pokolenia, czy wcześniej, kobiety jak poraniały, nawet o tym nie mówiły, więc albo czasami nawet nie wiedziały, ale te poronienia się zdarzały i się cały czas zdarzają i nie było tej świadomości, jak to poronienie wpływa na każde kolejne dziecko. To dziecko, które jest właśnie po tym poronieniu, czyli mówmy wprost, jakieś życie, jakieś istnienie, zalążek tego istnienia rozpoczął ten proces przygotowywania się do wyjścia na ten świat, do tej rodziny i w momencie, w którym on obumiera, możecie sobie wyobrazić jakiś zapis w mamie. No bo jeżeli mama traci, jeżeli te, które są z Was matkami, to możecie sobie to wyobrazić, ale osoby, które niekoniecznie mają może doświadczenie rodzicielskie albo są po prostu ojcami, to możecie sobie tylko po prostu wyobrazić to, że utrata w którymś tygodniu czy miesiącu chcianego dziecka, a nawet niechcianego, bo też nie oszukujmy się, jest wiele ciąż, które są niechciane i za tym idzie też jakaś ulga. I wszystko to, co przeżywa mama w związku z tym, to wszystko zapisuje się w jej ciele.
i przekazywane jest potem tym kolejnym istotom, które przychodzą do tej rodziny. Takie dziecko, jaki to jest przykład? Ja mogę dać przykład taki może gdzieś z jakiegoś mojego doświadczenia. Takie dziecko jest, ono się nie rozpycha łokciami do tego, żeby coś w jego życiu się wydarzyło. Ono jest cicho w kąciku, bierze to, co jest i ma wdzięczność za to, że w ogóle, nie wiem, istnieje. Czasem jest to poczucie właśnie winy w ogóle, że istnieje. Nie wie dlaczego. No nie ma tej takiej naturalnej witalności i chęci do życia. To nie są dzieci, które są torpedą energetyczną. To są dzieci, które po prostu nie sprawiają kłopotu. Tak można najprościej powiedzieć, że mają w sobie taką naturalną, takie naturalne kierowanie, żeby nie zabierać innym przestrzeni, że tu jest, no bo jest, nie bardzo wie dlaczego jest, czy może tu być. I to dopiero po rozmowie z osobami, które są dorosłe, które sobie to uświadamiają, to można zobaczyć, co to dziecko przechodzi. No nie będąc oczywiście świadome. Może nawet w tym momencie możemy też dopowiedzieć o tym również o utraconym bliźniaku, bo też już są jakieś badania statystyczne, że co 10. ciąża jest bliźniacza i tych bliźniaków naprawdę jest sporo. I te dzieci, które się urodziły z tych ciąż bliźniaczych, ale z tych bliźniaków utraconych, utracony bliźniak oznacza, że właśnie doszło do poronienia tego bliźniaka, który z nami się zdecydował przyjść, ale jednak w którymś momencie się wycofał i to doszło do poronienia. Jakie ma to ogromne konsekwencje w życiu później tych dzieci, które same idą do świata. Spektrum jest po prostu takie, my same jesteśmy utraconymi bliźniakami i mamy zupełnie inną ścieżkę doświadczenia życia, bo to może być to różne, ale to, co jest właśnie takie wspólne, co byśmy mogły powiedzieć, to co jest Ta wspólne? pustka taka niewyobrażalna, wiecie, to jest taka pustka, taki krater, że ciągle czegoś na takich poziomach bardzo subtelnych, a czasem mniej subtelnych, że tak jakby cały czas czegoś nam brakuje i było takie poszukiwanie, jednocześnie niemożność zrobienia czegoś samemu, czy to jest w biznesie, czy to jest w jakichś innych aspektach, cały czas takie, że musi być ktoś przy mnie, tak? I taki brak odczuwalny, który był naprawdę bardzo głęboki, nieuświadomione poszukiwanie tej drugiej osoby, z którą będę mogła robić wszystko. Dosłownie wszystko, tak? Czyli być jakby cały czas, bo tutaj mi coś brakuje. Moment uświadomienia był też pięknym dla mnie na pewno momentem, w którym powiedzmy te 3 lata temu sobie uświadomiłam, że bardzo dużo tych programów wpłynęło właśnie z tego momentu, z tego wzorca i poszukiwania cały czas nieświadomego właśnie kogoś, przy kim, czy z kim się tak właśnie będę mogła stopić, spoić i z kim będę mogła realizować pewne swoje rzeczy, jednocześnie to, w którym momencie wyszłam do życia, no bo to jest też ten sam aspekt niepozwalania sobie na to, żeby żyć tutaj, skoro to drugie istnienie jakby go nie ma, tak? Czyli na takim poziomie komórkowym taki zapis. Ja myślę, że to akurat miałyśmy wspólne, bo spektrum jest, tak jak Anetka powiedziała, jest po prostu przeogromne, natomiast no nie jesteśmy tu w stanie tego wszystkiego powiedzieć. Ja z kolei tu dopowiem, że dla mnie to bycie takie przy śmierci, czyli bardziej przy śmierci niż przy życiu, ono się objawiało na wszelkie możliwe sposoby, czyli przede wszystkim nie dawania sobie przyzwolenia na taką radość, na ekspresję, na to, żeby być szczęśliwą w relacjach, w związkach. Czyli cały czas umartwianie się, szukanie nieświadomie powodów do tego, żeby być jednak umartwioną, pomimo że moje życie zupełnie inaczej wygląda. No bo jak ja mogę, skoro ktoś, kto był ze mną, on po prostu nie żyje, tak? No, ten moment uświadomienia był bardzo takim momentem uwalniającym. Ja myślę, że to były te elementy takie, które miałyśmy po prostu wspólne, jeżeli chodzi o spektrum doświadczeń. Tak, to ta utrata bliźniaka, jakby można było
tak nie wiem, czy da się w jednym zdaniu, ale to jest coś takiego, że sami sobie na coś nie pozwalamy, bo uważamy, że nie możemy, bo myśmy mieli to wszystko realizować z tą drugą osobą, jej nie ma, więc my nie potrafimy zrobić tego ruchu, tak jakby ręce są związane, no ale jak bez tej osoby iść i coś robić, no to nie będę robić. Także tak jakby ten utracony bliźniak powoduje w nas, że sami sobie nie pozwalamy, by żyć. I to jest wszystko naprawdę na subtelnym takim poziomie, bo ktoś, kto nas zna, powie, kurczę, ale takie radosne jesteście, śmiejecie się. Tak, ale to chodzi na to takie wewnętrzne, głębokie doświadczenie radości życia, że wszystko spełnią, a nie pustką. Dokładnie. Że w każdym momencie spełnia. Takie, że tak ciągnie do śmierci. Co to znaczy, że ciągnie do śmierci? Że to jest coś takiego, że w tej śmierci widzi się spokój. To było tak w moim przypadku, że to jest coś, że to jest takie trochę wybawienie. No, tak. Takie, bo to jest w zasadzie, co było takie, powiedzmy, na jakimś poziomie też znane, tak? Czyli no, bo to istotny jest jeszcze tutaj ten, może dopowiem, też taki moment, w którym, no powiedzmy, mówimy o ciąży bliźniaczej i poronieniu, ale też jest istotny moment, w jaki sposób, na przykład, jeżeli było poronienie, no mama zareagowała, tak? I jaki był odstęp pomiędzy poronieniem a kolejnym poczęciem. Jeżeli mama była, powiedzmy, w depresji, czy tam w jakiejś żałobie niedokończonej, a pojawiło się nowe dziecko, nie było tam gotowości, no to też ma niesamowity wpływ i znaczenie na to dziecko, które jest poczęte, jak ono zostało przyjęte, tak? Już sam moment poczęcia, czy po pierwsze, czy on był w akcie miłości, czy może w jakimś innym akcie, tak? Czy może w takiej służalczości kobiet, które my miałyśmy, tak? Czyli musimy się oddać mężczyznom, czy tam była prawdziwa miłość, czy alkoholu. Dokładnie. I to wszystko ma ogromne znaczenie, no i później ten moment, w który rodzice przyjmują informację o tym, że to dziecko się pojawi. Czy to jest moment pełnej radości, otwarcia, czy to jest moment właśnie, no nie, to nie jest właściwy moment na dziecko, tak? Czyli to nie jest ten właściwy moment i te zapisy też jakby, czyli tworzy się kolejny zapis, tak? W tej matrycy urodzeniowej, przestrzeni komórkowej i tu i właśnie to może inaczej, że to są jakby istotne momenty, w których no, te zapisy powodują właśnie to, co Anetka powiedziała, w jaki sposób to życie tego dziecka będzie przebiegało, tak? Na oczywiście nieuświadomionym poziomie. Jak ktoś ma tą pełną świadomość, no to jest w stanie z tym pracować i do, powiedzmy, 16 roku życia, myślę, jeżeli chodzi o dziewczynki, czy 15 do momentu, jak to dziecko czy wejdzie w tą dorosłość, tak, no to można pracować z samym sobą, niekoniecznie z dzieckiem i zwalniać dziecko z tych wszystkich ograniczeń, bo mamy własne takie doświadczenia, którymi też się będziemy dzielić, w jaki sposób my zwolniłyśmy systemowo nasze dzieci ze wszelkich ograniczeń, także nie ma co się tam od razu przerażać tym, że ktoś zareagował właśnie na, nie wiem, na informację, czy na wiadomość o tym, że jest w ciąży właśnie w taki, a nie w inny sposób, czyli że nie chce, że to nie jest właściwy moment. To wszystko było w planie. Natomiast no, my jesteśmy najlepszym jakby przykładem tego, że z każdego tego programu jesteśmy w stanie wyjść i jesteśmy w stanie zwolnić nasze dzieci. To tylko właśnie ta miłość, intencja właśnie płynąca prosto z serca, te wszystkie takie zapisy, które są fałszywe, bo one nie są jakby zgodne z prawdą o nas, możemy je porzucić. Natomiast wracając tutaj do momentu właśnie poczęcia i kodowania tego dziecka, no to tak, to wątek mi uciekł, Anetka. Tak, to poczęcie, poczęcie to jest tak naprawdę to istnienie, nazwijmy to dziecko, bo ono jeszcze nie jest dzieckiem podczas poczęcia, ale jest zalążek tego istnienia, czyli to jest moment, w którym
coś się zaczyna. Jak poczęcie ma wpływ na życie dziecka. To są te momenty, w których on chce coś zacząć i może się właśnie wtedy ta dynamika spoczęcia pokazywać. Może dajmy przykład, nie wiem, poczęcie pod wpływem alkoholu. Mhm. Jeżeli jest poczęcie pod wpływem alkoholu, to potem dziecko, gdy chce podjąć jakąś decyzję, coś chce zrobić sam od siebie, coś zacząć, ono może mieć takie, no właśnie, zawirowania w głowie. Dosłownie słyszałam od nastolatka słowo określające stan po upojeniu alkoholowym. Gdy on chce coś sam zdecydować, coś zrobić i wyjść jako pierwszy, to jemu się pojawia ten stan. I jak pracowałam z tym nastolatkiem, to był przykład, że właśnie jego rodzice spłodzili go pod wpływem alkoholu. Była po prostu po dobrej imprezie. Mhm. No i on potem tylko w tych momentach, tych podejmowania tych decyzji, on ma takie odczucia jak wtedy podczas tego alkoholu. Więc to nie jest tak, że to poczęcie 24 godziny się odtwarza, tylko w tych takich momentach, w tych sytuacjach. I to jest właśnie przykład na to, kiedy z czymś się pracuje, kiedy warto coś zdekodować. No właśnie, kiedy te sytuacje przeszkadzają w życiu, kiedy na przykład ktoś chciałby, nie wiem, taki młody człowiek chciałby być kimś, jego praca polegałaby na tym, że on musi zacząć podejmować jakieś decyzje, no to fajnie sobie to z tym poradzić, żeby nie odczuwał wiecznego upojenia alkoholowego, które miało miejsce przy poczęciu. To jest taki przykład, ale też myślę, że warto dodać, może już wyjdźmy z tego poczęcia. Ale wiesz co, jeszcze Anetka, bo mi tu cały czas, przepraszam, jeszcze wyjdziemy za chwilę, ale właśnie a propos wychodzenia, no to, bo cały czas myślę, że to będzie bardzo istotne, dlatego że wiele dzieciaków też się jakby pojawia w wyniku stosunku przerywanego i jakie to ma konsekwencje, no nie, bo cały czas mi tutaj w przestrzeni ta informacja się pokazuje, żeby ją pokazać, że prawdopodobnie będzie istotna dla wielu osób, które będą tego słuchać. No. Więc tak, w wyniku właśnie stosunku przerywanego, w jaki sposób to się może objawiać? To dziecko po prostu zaczyna, ale nie kończy. Ono zaczyna, rodzice mogą się denerwować, prawda, na dzieci, że zaczynają, ale nie kończą rzeczy. I to jest taki naprawdę klasyczny, standardowy, gdzie ja się osobiście spotkałam z tyloma przypadkami wśród właśnie swoich gdzieś najbliższych, że dokładnie to się tak objawiało. Po prostu zaczyna rzeczy, jest tam jakiś entuzjazm, ale po prostu ich nie kończy. Oczywiście tych przyczyn tego niekończenia może być wiele, ale jednym z tych głównych to jest to i to jest trudne, bo dziecko samo nie rozumie, rodzice bardzo często na młodą osobę się też denerwują, że no jest niecierpliwe, że nie kończy, że zaczyna, że nie kończy i tak dalej, a tutaj no, w bardzo prosty sposób właśnie można sobie zadać pytanie i powrócić do tego momentu, w którym się nastąpiło to poczęcie, czy to właśnie takie było i ten sposób dekodowania, no to myślę, że jak nie w tym nagraniu, to w kolejnym Wam po prostu no tutaj się podzielimy, jak my właśnie pracowałyśmy i co dla nas po prostu i dla naszych właśnie córek było skuteczne. Tak, i to jest też taki apel, drodzy rodzice, właśnie, że jak dziecko coś zaczyna i nie kończy, to się nie denerwujcie już na to dziecko. No bo możecie się denerwować, że właśnie i nazywać to słomianym zapałem. Także no tak naprawdę wy rodziciele, stworzyciele, naprawdę ulepiliście ze swojej gliny te dzieciaczki. Ale też będąc na przykład przy poczęciu, może być też ciekawy aspekt, kiedy poczęcie ma wpływ na przykład też na naukę, na szkołę. I gdy ktoś stosuje na przykład naturalne metody i obliczanie cyklów, czy jest owulacja i tak dalej, to gdy dziecko się poczęło w wyniku pomyłki w obliczeniu, może mieć takie dziecko potem kłopoty z matematyką. Mózg nie pozwala mu udzielić po prostu poprawnej odpowiedzi. Czy jakby No. odtwarza program, tak, napisany.
Tak, tak, że to poczęcie naprawdę ma ogromne znaczenie, bo tam od razu się coś zapisuje. A może Tam, jeszcze Anutka tutaj się pojawia jeszcze tylko, to może ty też się odniesiemy, pojawia się jeszcze właśnie też taka informacja, że to też będzie, myślę, bardzo istotne, poczęcie w wyniku właśnie przerwanej prezerwatywy, prawda? To tutaj taka informacja, być może ja próbuję właśnie przeczytać, co za tym idzie i jakie konsekwencje są później, ale na pewno tobie coś też przyjdzie. tak, to jest takie życie w dwoistości pomiędzy błędem a perfekcją. To jest Mhm, szukanie błędów u innych. Nie mhm. widzi się u siebie tych swoich błędów, szuka się u innych błędów i to jest ta pęknięta prezerwatywa, ona może już zacząć to obniżone poczucie własnej wartości u dziecka. I dziecko przez to, że ma już obniżone poczucie wartości, bo ono tak jakby z jakiegoś błędu powstało, to będzie dążyć do perfekcji, żeby ten błąd naprawić. No, bo to są takie poważne programy. Ale życiowe, bardzo życiowe, prawda? Tak, tak samo. Słuchajcie, nigdy niech to początek życia nie będzie sposobem na zatrzymanie drugiego rodzica, bo gdy to z rodziców chce O zatrzymać tak. drugiego, może to prowadzić do takich chorób wywołujących brak ruchu, poruszania się, jak miopatia, czy nawet stwardnienie rozsiane. To mogą być te kody zaczynające. Ja nie mówię, że to jest, ale to może być. Dlatego do tego wracamy i z tego korzystamy, gdy te objawy pojawiają się już u dziecka, po to, żeby zobaczyć, gdzie jest źródło. Dlatego psychobiologia jest tym ciekawym rozwiązaniem. Może też powiedzmy o in vitro, bo to też O jest tak. poczęcie, które ma poważne konsekwencje dla dzieci później, czyli to poczęcie w innym rytmie niż naturalne. Dzieci mogą mieć problem z określeniem czasu. Dzieci mogą mieć problem w planowaniu czasu. Mogą mieć problem w tym konflikcie oddzielenia, separacji, problemy skórne, no bo to oddzielenie to zawsze jest skóra, to są różne alergie, może być astma. I tutaj też mogą pojawić się konflikty związane ze śmiercią pozostałych zarodków. To jest tak jak troszkę przy tym utraconym bliźniaku. No bo jeżeli pobiera się komórki jejowe i się zapładnia, nie wiem, 7 i potem wprowadza się 7 zapłodnionych zarodków do brzucha mamy i potem jest decyzja, że o nie, no to nie chcę mieć 7, tylko decyduję się na 1 czy 2, no to dokładnie mamy historię planowanego utracenia bliźniaka, bo się celowo utraca ten zarodek. To są trudne programy, to są naprawdę trudne programy, nikt o tym nie mówi. W ten sposób leczy się bezpłodność, a to są dość poważne tematy. Tak samo z inseminacją, też tutaj są swoje konsekwencje. To, jak się czuje każdy z rodziców, gdy nie są podczas tego zapłodnienia. Temat tych tak, temat dzieci bliźniaków żeśmy mówiły. Ja myślę, że to jest chyba ten wystarczający, jak Tak, uważasz? Anetka. Ja myślę, że tak, ja myślę, że to po prostu i tak naturalnie będzie płynąć, no bo tu się pojawia jakby kolejna rzecz, czyli w ogóle cały okres jakby prenatalny i my możemy mówić, myślę, że najlepiej właśnie poprzez przykłady, cały okres prenatalny, ale też to, w jaki sposób, jakby to jest istotne, w jaki sposób właśnie to, co wcześniej powiedziałyśmy, rodzice zareagują, bo to zawsze chodzi o emocje, czyli o ten stosunek emocjonalny rodziców, w jaki sposób oni zareagują na informacje Od o nowym początku. życiu. No i teraz, jeżeli mama zareaguje właśnie w sposób, że powiedzmy dziecko nie jest w porę, tak, już buduje się program odrzucenia.
już w pierwszym momencie na cały zapis na zapisie komórkowym buduje się program odrzucenia i dziecko będzie skutecznie realizowało w przyszłości, właśnie między innymi w relacjach. Już tutaj Anetka powiedziała, że choroby skórne, tak, no bo skóra no to jest ten pierwszy kontakt, ale też mogą wystąpić inne choroby z autoagresji. Natomiast jeżeli chodzi o relacje i budowanie relacji, no to program dopóki nie zostanie rozpoznany, będzie po prostu przez taką osobę skutecznie w przyszłości realizowany i będzie doświadczać odrzucenia przez partnerów, przez najbliższe osoby, ponieważ no tak właśnie został przyjęty do świata i też tak ten świat będzie ją w przyszłości przyjmował, czy jego przyjmował i może to się objawiać w przeróżny sposób, nawet chociażby wystąpienie na scenie siedmiolatka, taki przykład, tak? Czyli występuje siedmiolatek na scenie i niestety jego mózg i cała percepcja nie widzi tego, że ludzie go przyjmują, oklaskują i chcą go tam, tylko właśnie wręcz przeciwnie zostaje, czyli w jego odczuciu on czuje, że jest nieprzyjęty, nieakceptowany. Tak, to samo w szkole, słuchajcie, w pracy, wszędzie gdzie się wchodzi do społeczeństwa, jest to odczucie, że nie jestem przyjęty. Tak, czyli nie jestem kompletny, bo jeżeli pierwsza... program. Tak. Mhm. I dzieci przechodzą przez tą podstawówkę, idą do liceum i nie wiedzą, dlaczego budowanie relacji z rówieśnikami jest dla nich tak trudne. I właśnie to, o czym teraz mówimy, pozwala zrozumieć rodzicom i dziecku, co się wydarza w ich życiu. To jest naprawdę bardzo pomocne, bo jak my rozumiemy siebie, rozumiemy, co się w naszym życiu dzieje i potrafimy to też wytłumaczyć naszemu dziecku, to się żyje łatwiej. Też można, pamiętajcie, że to wszystko można przeprogramować, można zakodować. Ja też chciałabym powiedzieć, że są takie ważne, trzy ważne momenty, może nie, są trzy etapy podczas ciąży i ten pierwszy trymestr, on jest bardzo ważny, bo tutaj w tym pierwszym trymestrze tak jakby konstruuje się te podstawy egzystencji tego dziecka. I wszystkie decyzje, które rodzice bądź sama mama odczuwa właśnie tą niechcianą ciążę albo próbuje dokonać aborcji, to ma to myśli o tym, jakiekolwiek czyny w tym kierunku, ma ogromne konsekwencje potem w tym, jak dziecko później będzie się czuło niechciane. I będzie tak jakby przyciągać do swojego życia sytuacje, że będzie chciało tak jakby niszczyć swoją egzystencję. Tak trochę z mojej praktyki pamiętam taką pracę już z dorosłym mężczyzną 20-paroletnim, który miał problemy z narkotykami. I on już w nastoletnim wieku w szkole średniej miał taką ogromną potrzebę właśnie niszczenia siebie, bo to się może w ten sposób, to nie będą tylko uzależnienia czy narkotyki, to mogą być też sporty ekstremalne, czyli bycie na tej granicy przeżycia albo tego, to jest coś takiego, czuję, że mam prawo do życia, ale nie egzystuję, bo ktoś mnie nie chciał. Istnieje, ale nie egzystuje. Nie wiem, czy to umiem wytłumaczyć. Ale Tak, tak. Ale to jest takie w odczuciu, że dziecko czy ten nastolatek będzie nieświadomie zapraszał do swojego życia takie sytuacje, żeby siebie niszczyć. Tak, to jest trochę tak, że działa jakby na takiej częstotliwości, czyli ten program działa na określonej częstotliwości i może tylko odbierać po prostu, ten mózg odbiera tylko właśnie dokładnie taką częstotliwość, ale tak jak wiecie, z radiem można częstotliwość zmienić, tu też można przeprogramować. Jak Anetka jest właśnie przy tym tutaj temacie,
to ja bym może chciała dopowiedzieć, bo myślę, że z mojego własnego doświadczenia mogę się też podzielić, żeby nie popadać jakby w poczucie winy, bo ja początkowo jak zobaczyłam właśnie to wszystko, co się u mnie podziało, no to popadłam w ogromne poczucie winy i się pochorowałam. Właśnie wszystko, co miało związek z moim dzieckiem, więc absolutnie nie popadamy w poczucie winy, z tego jest wyjście, nawet bardzo proste i trzeba zadbać też o siebie, jakbyście umieli inaczej postąpić, to byście postąpili, ale też tutaj chciałam powiedzieć dla szerszego zrozumienia, i to będzie na przykładzie, jak kobieta no, kocha dzieci, ale nie wyobraża sobie właśnie tego momentu jakby poczęcia i tego okresu prenatalnego. Na wieść właśnie o dziecku reaguje w określony sposób. Po prostu nie chce tego dziecka, bo nie jest w porę. Okazuje się, że jej mama zareagowała dokładnie tak samo, a jej mama zareagowała jak jej mama, czyli babcia tej kobiety. W związku z tym tak działają programy, czyli to, jaki mamy zapis, nawet o tym, w jaki sposób możemy reagować na ciążę. Tak? Czyli tutaj właśnie też nawet pod kątem nie wpadania w poczucie winy, że się postąpiło w jakiś sposób, bo każdy postępuje w sposób, drogie mamy i drodzy ojcowie, w sposób, w jaki potrafili na dany moment. Świadomość, Tak. czyli wiedza, pozwala nam zwolnić samych siebie z poczucia winy i zwolnić dziecko, jeżeli jest w tym okresie przed dojrzałością, a w późniejszym, no to też przekazana informacja pozwoli zwolnić właśnie to dziecko. No i tutaj jakby to jest ten ważny aspekt, który będziemy powtarzać i podnosić. Nie popadamy w poczucie winy z łagodnością, bo nikomu to nie jest potrzebne, na pewno Wam, ani dzieciom. Wracając do tego okresu od 0 do 3 miesięcy, to ja tutaj może taki przykład podałam, on też z własnego jakby doświadczenia. Anetko, kontynuuj. Tak, ja myślę, że też jest bardzo ważnym elementem w tym prenatalu, to jest oczekiwanie płci dziecka. Och, tak. Jednak Och, w większości my tam sobie projektujemy i planujemy dziewczynka, chłopczyk, mówimy, o, żeby tylko było zdrowe. Cóż to za projekcja, a dlaczego miałoby być niezdrowe? To też nas tym zarażają, że tak kolektywnie straszą, że dziecko może być niezdrowe. Nie, dziecko naturalnie jest super zdrowe, ale jak już właśnie myślimy sobie, żeby było zdrowe, no to też po cichu marzymy sobie o jakiejś konkretnej płci, a jeżeli nie jest to przy pierwszym dzieckiem, to przy drugim już na pewno jest jakaś taka cicha presja, że jak jest chłopczyk, to nie będzie dziewczynka, a jak jest dziewczynka, to nie będzie chłopczyk, albo nie wiem, to już jest bardzo indywidualne. I to jest bardzo... Słuchajcie, to wystarczy to, że mama sobie tam cicho głaszcząc ten brzuszek, czy ten tatuś głaszcząc sobie ten brzuszek, on sobie cicho marzy o tym, że to ma być właśnie córka albo synek, a potem to dziecko rodzi się w odwrotnej płci, to może być taki program tego dziecka autodestrukcji dla siebie, ponieważ jakaś część mnie musi zniknąć, żebym była akceptowana. I może być to podłoże do różnych chorób autoimmunologicznych. przykład. Czyli przykład. Bo ja mogę podać z własnego doświadczenia, chętnie się podzielę, Anetka. Mogę? No wiem. Bo akurat te wszystkie tematy mi są mega bliskie, ponieważ wiecie, dawniej poznawano po kobiecie, oceniano po jej właśnie wyglądzie, nie? Bo nie było takich metod obrazowania, no to czy będzie chłopiec, czy dziewczyna, no tak, na dwoje babka wróżyła. No ale po kobiecie podobno można było ocenić, jak była piękna, no to nie pamiętam, ale w każdym bądź razie moja mama jak była w ciąży, no to wszyscy mówili, że będzie chłopiec, bo tak wyglądała na chłopca. Wszyscy. Tak, jedynie to tylko właśnie moja babcia tam stwierdziła, że na pewno nie. No i co się stało? Wszyscy się cieszyli na chłopca, łącznie z moim starszym bratem. Urodziła się dziewczynka. No i teraz mój młodszy brat na
reakcję właśnie, znaczy jego reakcja na informację o tym, że jednak dziewczynka się urodziła, spowodowała, że on się zamknął na 2 tygodnie i płakał, bo on chciał mieć chłopca do grania w piłkę. No więc co ja robiłam i odtwarzałam przez całe moje dzieciństwo? Ja się nie bawiłam lalkami, ja w ogóle nie miałam kontaktu z dziewczynkami, ja po prostu biegałam po drzewach, skakałam i grałam ciągle w piłkę. To jest to, co Anetka powiedziała, bo chciałam być zaakceptowana oczywiście na nieświadomym poziomie, ale ja byłam taką chłopczycą, czyli ja cały czas starałam się udowodnić, że ja jestem właśnie, nieświadomie odtwarzałam program bycia właśnie chłopcem i tego dysonansu takiego wewnętrznego pomiędzy tym, co jest prawdziwe, a tym, co jest narzucone z zewnątrz i też oczywiście, jeżeli chodzi o choroby autoimmunologiczne, no oczywiście jak najbardziej tutaj bardzo duże spektrum w związku właśnie z takim programowaniem miało również u mnie miejsce, więc to jest bardzo istotne, aby cieszyć się i być otwartym właśnie na każdą płeć, nie mieć presji, ale nawet jak ta presja była, to zawsze można siebie i to dziecko zwolnić. Ja Wam też dam jeszcze przykład dorosłego mężczyzny, który zgłosił się do mnie z tematem braku akceptacji swojego syna. Słuchajcie, to było ciekawe. Miał problem z akceptacją syna, a tak naprawdę źródło w tym, że on nie akceptuje swojego syna, było w tym, że on jako dziecko był oczekiwany jako dziewczynka. I on tak się dwoił i troił całe swoje życie, żeby być zauważonym, żeby spełnić oczekiwania, żeby mama go kochała, bo tam było o to chodziło, o tą walkę, o relację z mamą, bo mama chciała dziewczynkę i tam pleść jej warkoczyki i żeby mama go kochała, on tak jakby stał się jej takim powiernikiem jej wszystkich sekretów, no wszedł w taką relację, zrobię wszystko, mamo, dla ciebie, żebyś mnie zaakceptowała i będę taki jak, nie będę sobą, będę taki jak ty chcesz. I to po dziś dzień, słuchajcie, trwa, to jest tak trudne, przerwać tą więź z matką i postawić, nie wiem, jakąś granicę, bo to się po prostu realizuje po dziś dzień i stworzyło to w nim taki problem w relacji z jego synem, bo przecież on się tak bardzo poświęcił i on się tak bardzo zmieni, żeby być akceptowany, więc czemu ty, mój synu drogi, nie robisz tak jak ja? Patrzcie, jak te sytuacje z naszego podwórka rodzą przekonania, że nasze dzieci mają robić tak samo. I to są dramaty w domach, to są autentyczne, poważne dramaty, które się dzieją w 4 ścianach, gdzie program z naszego dzieciństwa powoduje, że my chcemy tego samego od naszych dzieci i stajemy się toksycznymi rodzicami. Ale to tak chciałam dopowiedzieć a propos oczekiwania płci. Słuchajcie, co jest jeszcze ważne? Okoliczności, jak sobie jesteśmy w tej ciąży, to te wszystkie okoliczności, gdzie mieszkamy, czy pracujemy, czy mamy problemy finansowe, czy mamy dostatek, jak się mama czuje, śmierć bliskich osób, czy miało miejsce wypadki, jakie są wydarzenia polityczne, to wszystko, co się dzieje podczas ciąży, to ma znaczenie i się odzwierciedla potem w życiu tego dziecka. I mogą być różne potem, no już te choroby typowe, które są w ciąży, jak słuchajcie, wymioty, jakieś tam gestozy, cukrzyce, nadciśnienia, obrzęki, hemoroidy, jakieś te rzucawki, tam tego po prostu jest mnóstwo i każda z tych chorób, którą kobieta doświadcza w ciąży, mówi o tym, jak ona się czuje. Tak, Anetko. Ja myślę, że tutaj, ponieważ to jest bardzo taki temat dosyć mocny energetycznie, my sobie chyba tutaj zrobimy stop, czyli ciąg dalszy nastąpi. I ja myślę, że to jest
bardzo ważne, żeby trochę tych przykładów podać z własnego chociażby nawet doświadczenia, jak pewne właśnie wydarzenia i podejście emocjonalne rodziców mają wpływ później na właśnie zachowania dzieci, czyli w jaki sposób my programujemy własne dzieci albo my zostaliśmy zaprogramowani, prawda? Więc to myślę, że też jest istotne, natomiast to już w następnym, słuchajcie, odcinku, bo tak. Bo i tak żeśmy tutaj spory kawałek bomby wam wrzuciliśmy do domu, ale nie bójcie się, bombę da się rozbroić, bomba nie musi wybuchnąć. Oj, Blekuś przyszedł. Nie, w ogóle. Anetka, ja tylko tak, bomba nie musi, wiecie, wybuchnąć, po to tutaj też jesteśmy, żeby właśnie dzielić się doświadczeniem własnym. My możemy powiedzieć, że praktycznie większość obciążenia miałyśmy ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, rozbroiłyśmy przez te lata, doprowadziłyśmy do tego, że zarówno my, jak i nasze córki naprawdę są wolnymi istotami, wolnymi, także naprawdę i nie musi to tyle trwać. My przecierałyśmy ścieżkę, tym się dzielimy, więc tu jest, jak ktoś nas słuchał do końca, to no naprawdę tak, dzielimy się optymizmem, że wszystko jest możliwe. No. Tak podsumowując, no wykarczowałyśmy ścieżuchę, jest już szeroka jak autostrada. Już was nic nie podrapie, bo my takie, żeśmy były poparzone, podrapane, przewrócone, z rowera spadłyśmy nieraz, bo się po prostu rzeczy transformowały. Co więcej, odkrywanie tych technik i metod, żeby tam po prostu poradzić sobie z tym, to był taki fenomenalny czas, ale to była fajna przygoda. Ale my tutaj mamy taką właśnie już, nie chcę powiedzieć, że w naszej głowie, bo to może już nawet poza naszą głową, mamy taką zebraną kupę, całą tą wiedzę i możemy się tym fenomenalnie dzielić. I też chcemy powiedzieć, no słuchajcie, byliście takimi rodzicami, jakimi mieliście być i nie wchodzimy w żadną ofiarkę. Jak jest taki w ogóle pomysł, to wychodzimy z tego. Tu w ogóle nie o to chodzi. Chyba że skończyliście jakiś super magistra, zrobiliście z jestem mamą albo jestem tatą, no to wtedy sobie musicie zdegradować się, musicie tam naukowo. Ja takich studiów nie skończyłam, nawet szkoły średniej nie skończyłam z bycia mamą, wszystko uczyłam się z otoczenia i pozwalałam sobie na błędy, ale widząc swoje błędy, powiedziałam, o kurczę, ja taka nie chcę być. No i tak szczerze, to tak się zaczęło, że moja córka była tym zapłonem, że ja nie chcę być taką mamą, bo ja widzę, że to jest słabe taką, jaką mama jestem. Po prostu jest to strasznie słabe i chciałabym mieć inną z nią relację. W ogóle czułam się, jak bym połknęła ul i tam pszczoły we mnie latają i jestem taka trochę roztygotana, więc trzeba było trochę się zreperować. Tak. Czy ty mnie chcesz przyspieszyć? Nie, ja w ogóle Cię nie chcę przyspieszyć, absolutnie nie. Ja Cię po prostu jak zawsze, wiesz, z ogromną przyjemnością Cię słucham. Tak, no takimi mamami byłyśmy, jakimi umiałyśmy być. Więc córki były dla nas mega inspiracją, dla mnie w zasadzie córka też była jedyną inspiracją, bo kiedyś nie umiałam zadbać o siebie, więc sama siebie na pierwszym miejscu nigdy bym nie postawiła w przeszłości, więc moja córka była jedyną inspiracją, a w zasadzie nawet motywacją do tego, żeby siebie zmieniać, za co jestem mega wdzięczna, bo zmieniając siebie zmieniłam ją. W sensie zwolniłam z ograniczeń, nawet nie ją zmieniłam, bo ja nie chciałam jej zmieniać, tylko raczej ją uwolnić od ograniczeń, które sama nieświadomie na nią nałożyłam. Także tak, jesteśmy skarbnicą chodzącą po prostu doświadczeń i wiedzy, jak budować wspaniałe relacje. Zapraszamy do nas. Tak, i jeszcze chcę powiedzieć, że to, co myśmy przetransformowały i to, z czego zwolniłyśmy nasze córki, to jest takie też światełko, że jak dzisiaj nasze córki są odbierane przez ich środowisko, że to one są tą ostoją spokoju i one wnoszą ten spokój do tych rówieśników, że zawsze warto podjąć tą pracę. Tak.
Bo wiecie, no to co jest najważniejsze w życiu? No powiedzcie sobie tak z ręką na sercu, no to odczucie tego spokoju, tej harmonii. A kiedy możemy to osiągnąć? Kiedy my w ogóle mamy w odczuciu ten spokój? To już może z tym pytaniem każdego z Was zostawię. My wiemy, jakie to było dla nas. My wiemy, czego myśmy nie chciały, my wiedziałyśmy, co chcemy zmienić, nie znałyśmy drogi, jak nas to prowadzi, ale dziś jesteśmy w takim miejscu, że właśnie jest Be Wonder Me, czyli sobie tutaj siedzimy z naszymi tymi wspaniałymi ustami. Niezrobionymi. Co? Niezrobionymi? Zrobionymi. Naturalnymi. Tak. No i dzielimy się tak, my jesteśmy tutaj tak, poprzez aparat mowy mówimy do Was. Tak, przez otwór gębowy, je Tak. przetwarzamy na słowa. Na co możemy Was zaprosić na następny czas? To może też ważny jest temat tych porodów, też tam dużo programów się pojawia. Możemy kontynuować poród i pierwszy rok życia dziecka, tak żeby Wam wrzucić temat, że to, co się pojawia w Waszym domu, czy może jakieś wyzwania z dziećmi, bo nie chcę tego nazywać inaczej, że można tam to znaleźć w tym okresie. I potem już możemy przejść do może właśnie programowania, tresowania naszych dzieci, jakimi my rodzicami jesteśmy i że też trzeba się z tego szybciutko wycofać. Także zapowiadamy taką serię a propos relacji z dzieckiem, a jak już sobie fajnie opowiemy o tych dzieciach, to sobie przejdziemy do naszych wspaniałych partnerów i ukochanych. Och, tak, tam będzie się działo. Wszędzie się dzieje. No wszędzie się dzieje, wszędzie. Relacje to jesteśmy my, prawda? Czyli odbicie nas samych w relacjach. I to jest po prostu najpiękniejsze. My nigdzie indziej się nie nauczymy o nas samych, jak właśnie w relacjach z innymi istotami, prawda? Na tym kończymy. Dzięki. Ściskamy, pozdrawiamy. Dużo miłości. Pa.